Cześć, witam Was serdecznie ponownie na kanale Polyjarn. Ja mam na imię Ula i jeżeli już tutaj byliście, to bardzo mi miło ponownie Was gościć. Jeżeli jesteście pierwszy raz, to serdecznie zapraszam do wspólnego dziergania. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dzisiaj chciałabym zaprezentować torebkę, która świetnie będzie wyglądała zarówno z jednego koloru, jak również będzie świetnie wyglądała z naszej nowości, którą ostatnio wprowadziliśmy do sklepu, czyli gotowych motków ombre. Wiem, że czasem nie chcecie czekać na motki ombre na zamówienie, bądź też czasem nie wyobrażacie sobie gotowych połączeń kolorystycznych. To też postanowiliśmy wprowadzić na stany magazynowe gotowe już motki ombre w różnych zestawieniach kolorystycznych. Myślę, że każdy coś dla siebie znajdzie. Motki są z 2 lub 3 kolorów. Tutaj również w trakcie filmu będę pokazywała, jaka jest różnica. No, mam nadzieję, że Wam się spodobają. A torebka to taki koszyczek. Jest to jodełka skośna. I uwierzcie mi, to jest bardzo, bardzo łatwy ściek. Wygląda może trudno, ale naprawdę każdy sobie z nim poradzi. To jest akurat motek 3-kolorowy, tak? Czyli mamy granat, wino i pomarańcz. Pomiędzy są przejścia kolorystyczne, dno dziergane z puklami. Rączki. Ja tutaj mam akurat półkola drewniane. To są rączki, które również sami wykonujemy. Są dostępne na sklepie w 3 kolorach i w 3 różnych formach. O wszystkim będzie na filmie. No cudowna jest ta pani jesień. Cudowna, ale to nie wszystko. Mam również, popatrzcie, taką energetyczną ultrafiolet, haber i limonka. Prezentuje się no niewiarygodnie. Tutaj akurat mamy rączki bambusowe. Moje torebki, ponieważ ja lubię, jak jest dobrze zabezpieczona, więc moje torebki mają wszyty panel i zamek. W kolejnym filmie, już takim krótkim, pokażę Wam, jak to zrobić, w jaki sposób wykonać takie panele i wszyć zamek. Oczywiście torebki mają podszewki, takie gotowe podszewki również można kupić już na naszej stronie. Zobaczcie, jak się pięknie prezentują. I chyba tyle. Zapraszam do dziergania, zapraszam do obejrzenia, jakie mamy dostępne motki ombre w sklepie. No i cóż, dajcie znać, czy Wam się podobało. Do wykonania torebki jodełki potrzebny będzie nam motek ombre oraz motek w kolorze bazowym, z którego będziemy wykonywać dno oraz pasek. Ja wybrałam 2-kolorowy motek ombre w kolorach brudny róż oraz szałwia oraz motek bazowy w kolorze szałwi. Chciałam Wam tutaj pokazać różnicę pomiędzy 3-kolorowym ombre a 2-kolorowym, ponieważ w 3-kolorowym mamy 5 przejść kolorystycznych, w 2-kolorowym mamy 4 przejścia kolorystyczne, co zobaczycie w trakcie tego filmu. Żeby dno było solidniejsze, to będziemy je usztywniać plastikową kanwą. To jest kanwa w rozmiarze dużym, ona jest dość sztywna, możemy wybrać czarną lub białą. Będziemy ją wycinać i doszywać do dna wydzierganego. Dodatkowo potrzebujemy 2 kółka obrotowe karabinczyki. Będziemy na nim od razu bezpośrednio zaczepiać pasek. 4 pukle. Dziergamy szydełkiem w rozmiarze 5,5 mm. Jak zwykle plastikowa igła, nożyczki, zapalniczka. Przydadzą nam się markery, kilka markerów w dowolnym kolorze i rączki. Ja tutaj do tego projektu wybrałam trapezy w kolorze ciemnego brązu, ale w sklepie znajdziecie też półkola oraz kółka w kolorze naturalnym oraz złotym. Także mamy 9 różnych wariantów do wyboru.
No i oczywiście nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie wprowadzili gotowych podszewek na ten wymiar, który tutaj pokazuję w filmie. Podszewki można już zakupić w sklepie pod adresem www.polyjarn.pl i aby je wszyć, potrzebne nam będą żyłki oraz igła. Przystępujemy do wykonania dna i w tym celu zostawiamy około 120 cm sznurka, wykonujemy pierwsze oczko i wykonujemy 14 podwójnych oczek łańcuszka, czyli sznurek, końcówkę sznurka przeciągamy od przodu do tyłu i sznurek z motka przeciągamy przez powstałe dwa oczka. Sznurek, końcówkę sznurka od przodu do tyłu i sznurek z motka przeciągamy przez dwa oczka. Pamiętamy, aby to nasze pierwsze oczko na szydełku było odrobinę luźniejsze, ponieważ to z nitki roboczej też jest dość luźne. Więc żeby nasze oczka były w miarę podobnej wielkości. Po wykonaniu 14 oczek łańcuszka podwójnego zabezpieczamy oczko, czyli końcówkę sznurka przeciągamy przez oczko, które mamy na szydełku i robimy pierwsze okrążenie. Wbijamy się pod całe oczko, czyli przez obie nitki w pierwsze oczko, wykonujemy półsłupek i tutaj będziemy robić zaokrąglenie i w ostatnim 14 oczku będziemy robić zaokrąglenie. Środek to 12 oczek na prosto. Wykonujemy półsłupki. Ostatnie oczko, czyli nasze zaokrąglenie. Tutaj 4 półsłupki. I ponownie 12 na prosto. Te 12 już wykonałam. Zostało nam zaokrąglenie. Jeden półsłupek już był zrobiony na początku. Pozostały nam 3. Ostatnie oczko odrobinę wyciągamy i zostawiamy. Przebijamy się szydełkiem od tyłu do przodu w pierwszą pętelkę z tego okrążenia i przeciągamy przez nie nasze wyciągnięte oczko. Zaciągamy nitkę z tyłu, w ten sposób powstał nam ostatni półsłupek. Wbijamy się w środek tego półsłupka z przodu i z tyłu pomiędzy obie nóżki. To jest istotne w ściegu tkanym. I wyciągamy sznurek. To nasze oczko z tyłu robótki nakładamy na szydełko i przeciągamy oczko. W ten sposób powstał nam pierwszy półsłupek. Jako że on jest na zaokrągleniu, w drugim okrążeniu robimy w każdy półsłupek po 2 półsłupki. Czyli tutaj musimy zrobić 2, następnie 12 na prosto. I ja już zrobiłam tutaj 12 półsłupków na prosto. Należy trochę naciągnąć te półsłupki, ponieważ ściek tkany ma to do siebie, że zawsze troszeczkę
ściąga na lewo i jesteśmy na zaokrągleniu. Tak jak już wspominałam, robimy w każdy półsłupek robimy po 2 półsłupki, czyli w tym okrążeniu 8 półsłupków. I popatrzcie, ja tutaj pokazuję specjalnie trochę wolniej, żebyście mogli zobaczyć, że wbijamy się dokładnie pomiędzy nóżki, z przodu, jak i z tyłu. I w to samo oczko robimy jeszcze 1 półsłupek. I jeszcze 3 razy. Zaokrąglenie gotowe. Zostaje 12 na prosto. Zrobione 12 półsłupków na prosto, więc zostały nam 3 sekwencje po 2 półsłupki na zaokrągleniu, ponieważ jedno powiększenie już było zrobione na samym początku tego okrążenia. I ponownie kończymy okrążenie. Wyciągamy pętelkę pod pierwsze poziome oczko. Wbijamy się szydełkiem od tyłu do przodu i przeciągamy oczko. Powstaje nam ostatni półsłupek w tym okrążeniu. I ponownie wbijamy się w środek tego półsłupka, który nam powstał. Wyciągamy nitkę i powstaje nam pierwszy półsłupek trzeciego okrążenia. Naciągniemy trochę dno. Dobrze jest robić to po każdym okrążeniu, żeby lekko naprostować oczka. I robimy trzecie okrążenie. Tutaj robimy sekwencję 2, 1, czyli w pierwszy półsłupek 2 półsłupki, w drugi 1 półsłupek. 2, 1, 2, 1, 2, 1. Następnie 12 na prosto i ponownie powiększenie. U mnie już gotowe. Popatrzcie, tutaj robiłam 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 i z drugiej strony dokładnie tak samo. Zakończyłam okrążenie, lekko ponaciągam. I robimy czwarte okrążenie. Na łukach będziemy dziergać w sekwencjach 1, 1, 2.
po pierwszej sekwencji 12 na prosto i ponownie 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 12 półsłupków na prosto i jeszcze 3 sekwencje. To już jest moje gotowe czwarte okrążenie. Oczywiście naciągamy, żeby nasz ściek tkany się trochę wyprostował. I już ostatnie, piąte okrążenie. Tutaj chcemy, żeby było symetrycznie i równo. Ponieważ to jest ostatnie nasze okrążenie, to nie wykonujemy sekwencji 2, 1, 1, 1, tak, bo tutaj by się nierówno kończyło. To okrążenie wydziergamy 1, 2, 1, 1. Czyli już mamy pierwszy półsłupek mamy zrobiony. Tutaj robimy 2 półsłupki i 1. 1. Jeden, 2, 1, 1. 12 na prosto, 4 powtórzenia. 1, 2, 1, 1 i tak na zaokrągleniu, na prosto na zaokrągleniu. I widzimy się ponownie. Zrobione piąte okrążenie, widzicie? Takie sekwencje, jak wcześniej mówiłam. Kończymy już dno. Wykonujemy ostatni półsłupek. Ucinamy kawałek sznurka. I za pomocą plastikowej igły kończymy okrążenie. Czyli tak jak zwykle przebijamy się przez pierwszą pętelkę naszą poziomą. Tutaj wbijamy się tak, aby utworzyć ostatnią pętelkę. I wrabiamy sznurek i przytapiamy, żeby nam się torebka nie rozpruła. Ucinamy, przypalamy końcówkę, mocno dociskając ją do dna, uważając, żeby się oczywiście nie poparzyć. I została nam ta dłuższa końcówka, ten sznurek początkowy. I zrobimy z niego taki ozdobny łańcuszek. Przebijamy się na prawą stronę i wykonujemy oczka ścisłe, tylko tutaj ja poprawię, żeby nie było przekręcone to oczko. I tak do końca, przez środek dna. Jak wykonamy ostatnie oczko ścisłe, przeciągamy sznurek. I teraz przy pomocy igły przeciągamy go z powrotem na drugą stronę.
i też przeciągamy przez kilka oczek i wtapiamy. Została nam już tylko kanwa do doszycia i dno będzie gotowe. Ja już swoją kanwę wycięłam na taki kształt, jaki był mi potrzebny. Mam igłę z bezbarwną żyłką. I na okrętkę przyszywam. I tak wygląda nasze dno już usztywnione. Wygląda rewelacyjnie. I przystępujemy do już naszych ścianek. Potrzebujemy 2 markery, ponieważ na takiej ilości oczek, tutaj sobie musimy zaznaczyć tutaj jedno oczko i tutaj po drugiej stronie też jedno oczko, tak po środku, ponieważ potrzebujemy dodać 2 oczka, więc dodamy je po prostu, tu dodamy jedno i tu dodamy jedno, tak żeby później wzór nam się zgadzał. I zostawiamy około 50 cm sznurka i zaczynamy okrążenie półsłupków. Wbijamy się, możemy zacząć nawet tutaj trochę bardziej na łuku. Wbijamy się pod jedną pętelkę i tu pod tą pętelkę poziomą, tak? I wykonujemy półsłupki. Tutaj i tutaj. Tutaj mamy nasz marker, czyli w tym miejscu zrobimy 2 półsłupki w jednym oczku. I już dziergamy po jednym. Dalej. I tak do końca. Tutaj też zrobimy 2 półsłupki i widzimy się tutaj na zakończeniu. Pierwsze okrążenie półsłupków gotowe. Został mi ostatni półsłupek, więc przeciągam sznurek, ale nie kończę półsłupka standardowo tym samym sznurkiem, tylko biorę tą naszą końcówkę sznurka, którą dłuższą zostawiliśmy na początku dziergania. Przeciągam końcówkę tutaj jeszcze wrabiam od wewnętrznej strony i tak będziemy kończyć każde okrążenie naszej jodełki. Końcówkę teraz zostawiamy i bierzemy już właściwy sznurek z motka i wykonujemy nasz już właściwy ścieg. Nie dziergamy ściegiem tkanym, tylko normalnymi półsłupkami. Wbijamy się pod całą pętelkę, pod obie nitki, wykonujemy 2 półsłupki. I teraz, aby wykonać naszą skośną jodełkę, to ja tutaj może za pomocą igły pokażę, musimy się w tym samym okrążeniu cofnąć do pierwszego półsłupka i tutaj się wbić, nie wyciągać nitki i zaraz potem wbić się
piętro niżej pod trzeci półsłupek. Czyli tutaj się cofam, nie przeciągam nitki, tylko ponownie wbijam się piętro niżej pod trzeci półsłupek i dopiero kończę oczko. I tą sekwencję będziemy powtarzać cały czas. Jeden półsłupek, drugi półsłupek, do tyłu o 2, tutaj do tyłu o 2 i w trzeci półsłupek piętro niżej. I jak dojdziecie do wprawy, to będzie ściek naprawdę szybki, prosty. 2 półsłupki i cofamy się i wbijamy piętro niżej. Widać tutaj, że to jest trzeci półsłupek, więc to jest taka sekwencja 3 oczek. I tak dziergamy całe okrążenie. I jak już nasze okrążenie jest gotowe, tu została nam jedna sekwencja do powtórzenia. Dwa półsłupki. Wbijamy się pod pierwszy półsłupek i piętro niżej, pod trzeci. I tutaj nie przeciągamy sznurka z motka, tylko tą naszą końcówkę. Wyciągamy sznurek i ponownie zakończamy okrążenie. Ponownie po wewnętrznej stronie przeciągamy sznurek do środka, końcówkę sznurka, przepraszam, i bierzemy już sznurek z motka i robimy kolejne okrążenie naszej pochylonej jodełki. I teraz nasza pionowa V przeciągnięta będzie tutaj obok, tak, żeby ona szła po skosie. Więc 2 półsłupki wykonujemy w następne oczka. Te 2 półsłupki są tak jakby nad naszą pochyloną fałką. 1, 2. Poniżej pierwszego i piętro niżej, czyli tutaj zobaczcie, jak nam już widać, gdzie będziemy się wbijać tą naszą pionową fałką. Kochani, ten ściek jest naprawdę bardzo szybki do zrobienia. Ekspresowo robi się z niego torebkę. I tak jodełką pochyloną wykonujemy, zobaczcie tutaj sekwencja tych 3 naszych oczek. I tak wykonujemy w przypadku trójkolorowego motka 4 okrążenia, a w przypadku dwukolorowego motka 5 okrążeń. I zaraz zobaczycie dlaczego. Czyli u mnie, jako że jest to brudny róż i szałwia, czyli 2 kolory, mamy 5 okrążeń. Kończymy okrążenie. Czyli ja tu miałam już zrobiony jeden półsłupek, robię drugi. Dwa do tyłu i piętro w dół. Przeciągam końcówkę sznurka. I kończę okrążenie.
pierwszy kolor gotowy. No, teraz pierwszy kolor gotowy, więc możemy uciąć sznurek. Końcówki przypalam po to, żeby się nie strzępiły. I możemy brać się za kolejny odcień. Czyli tutaj musimy znaleźć, gdzie już się zaczyna kolejne przejście kolorystyczne. O, tu jest to miejsce, gdzie już nam delikatnie wchodzi brudny róż. I tak jak w poprzednim okrążeniu zostawiamy sobie 50 cm końcówkę. Patrzymy, gdzie będzie nasza pionowa fałka. No i zaczynamy okrążenie od oczka obok. I sznurkiem z motka dziergamy całe okrążenie niezmiennie tym samym ściegiem, czyli 2 półsłupki, i cofamy się i piętro niżej się wbijamy. Już mi tu ciężko zmieścić torebkę w kadrze. Mam nadzieję, że dobrze widać. I tak znowu 5 okrążeń do następnego koloru. Łącznie nasza skośna jodełka ma 20 okrążeń ściegu podstawowego i tym się różni dwukolorowy od trzykolorowego motka, że w dwukolorowym, jak zobaczycie, czyli ten, z którego ja dziergam, ma 4 przejścia kolorystyczne, czyli każdy kolor powtarza się przez 5 okrążeń. Trzykolorowy motek ma 5 przejść kolorystycznych, więc wówczas robimy po 4 okrążenia. Tu jeszcze w międzyczasie chciałabym Wam pokazać, że warto jest wrabiać końcówki sznurków w miarę na bieżąco, ponieważ jak torebka będzie zrobiona, jak już będzie gotowa i będzie wysoka, to będzie nam z tym o wiele trudniej. Czyli robimy supełek, przeciągamy przy pomocy igły przez kilka oczek sznurek w jedną i w drugą stronę. I oczywiście ucinamy i przypalamy, wtapiamy do torebki.
Jodełka gotowa, pochylona nasza, pochylona, skośna. Mamy 20 okrążeń w górę. Aby ją wykończyć, tutaj zobaczcie, standardowo zakończyłam okrążenie. Czyli aby ją zakończyć, robię jeszcze tylko jedno okrążenie oczek ścisłych. Sznurek z motka pobieram, przeciągam pod dowolnym oczkiem i robię oczka ścisłe. Raz za razem. Nie ściągamy oczek ścisłych mocno, żeby nam one nie ściągnęły brzegów torebki. I jak już mamy obrobione cały brzeg, tutaj w nasze pierwsze oczko też się wbijamy. Sznurek ucinamy i za pomocą igły ładnie wykańczamy. Tutaj będziemy przeciągać do środka. Zobaczcie, mamy już jedną końcówkę. To tą przeciągniemy do środka, będzie nam wygodnie je później wykończyć i powrabiać. I przyszła pora na pukle. Pukle wbijamy na wysokości naszego zaokrąglenia, 2 rzędy od brzegu. Musimy się dobrze przebić i przez sznurek, i przez kanwę, więc czasami trochę się z tym trzeba pobawić. 1, 2, od brzegu 2, na wysokości naszego łańcuszka ozdobnego i z drugiej strony tak samo. Aby pukle zamontować do końca, to w środku po przebiciu się puklami po prostu tylko rozkładamy nóżki pukla. Teraz pora na rączki. Ja, jak już mówiłam na początku filmu, wybrałam trapezy. Możemy je na dole obrobić półsłupkami i następnie oczkami ścisłymi wszyć, ale pomyślałam, że dość duże są trapezy, więc będzie delikatniej wyglądało, jak je po prostu raz za razem na okrętkę przyszyjemy od brzegu do brzegu. W tym celu potrzebujemy tak około 2 metrów sznurka na każdą rączkę. Markery przydadzą nam się, żeby zaznaczyć symetrię. Aby z jednej i z drugiej strony było równo. Od markera do markera jest ok. I szyjemy. Tak wygląda jedna rączka wszyta. Raz za razem.
Jestem w trakcie wszywania drugiej rączki. I tutaj istotne jest, aby tylko dobrze poprowadzić sobie sznurek, żeby on się nam nie skręcał. Wtedy to nasze szycie wygląda przepięknie. I jak już wszyjemy rączki, to zabieramy się do wszywania podszewki. Taka torebka musi mieć podszewkę, żeby prezentowała się idealnie. Jak już wspominałam na początku tego filmu, takie podszewki gotowe na ten wymiar zakupicie w naszym sklepie pod adresem www.polyjarn.pl. Podszewkę wszywamy bezbarwną żyłką, łapiąc raz za razem za ten tunel, który tutaj mamy w podszewce i za sznurek, czyli tunel, sznurek, raz za razem i tak naokoło przez całą torebkę. I zostają nam już tylko ostatnie wykończenia, czyli pasek. Pasek może być łańcuszek, może być regulowany, wzorzysty, natomiast myślę, że do naszej ombre tutaj świetnie pasuje pasek jednokolorowy. Ja tutaj wykorzystam ten motek, z którego wykonywałam dno. Przeciągamy sobie sznurki przez karabinczyk, dokładnie w taki sposób. 2 przeciągamy i końcówkę odkładamy. I teraz już będziemy dziergać tylko sznurkiem z motka. Przeciągamy sznurek przez karabinczyk, w środku prowadząc końcówkę sznurka i wykonujemy, teraz będzie pierwszy półsłupek i jeszcze 2, ponieważ łącznie robimy 3, czyli tak, czyli początkowy nawój podwójny i jeszcze 3 półsłupki. 2 i 3. I to jest baza naszego paska. Oczko łańcuszka przekręcamy na drugą stronę i wbijamy się pod całe oczko i wykonujemy 3 półsłupki. 1 pod całe oczko, 2 i pod całe oczko. Tutaj pierwsze jest najtrudniej. 3. I dokładnie w ten sposób wykonujemy cały pasek na całą długość. Pamiętajcie, że on się trochę rozciąga, więc jak sobie mierzycie go do torebki, to naciągnijcie, bo w torebce zawsze coś będziemy nosić, więc musi być naciągnięty ten pasek, ponieważ on z czasem też się trochę rozciągnie. Mój pasek jest już gotowy, więc jeszcze pokażę Wam, jak od razu zakończyć go na karabinczyku. Robimy oczko łańcuszka, przekręcamy na drugą stronę i od tyłu po prostu przykładamy karabinczyk i przez całe oczko oraz karabinczyk wykonujemy dość ściśle i mocno 3 półsłupki. Na koniec oczko łańcuszka, przeciągamy sznurek, ucinamy
I jeszcze tylko za pomocą igły tą końcówkę wrabiamy w pasek i przytapiamy, tak żeby dobrze zabezpieczyć te końcówki. I pasek gotowy. Bardzo lubię te karabinczyki, ponieważ w bardzo szybki i prosty sposób pozwalają nam zamontować pasek do każdej torebki. No popatrzcie, łatwiej chyba już być nie może. I voilà. I tak oto razem wydziergaliśmy taki piękny koszyczek, skośną jodełkę. Zobaczcie w tym momencie, jak wygląda różnica, jeśli chodzi o dwukolorowy motek ombre i trzykolorowy motek ombre. To, co Wam mówiłam na filmie, czyli tutaj mamy 4 przejścia kolorystyczne, tutaj mamy łącznie 5 przejść kolorystycznych. Tą torebkę również już widzieliście. Tutaj jakiś Armagedon mi się dzieje w tle, ale nie przejmujcie się tym zupełnie. Czasem tak bywa. Ostatnia torebka, którą zrobiłam w międzyczasie. Słuchajcie, żeby Wam pokazać, że ten ściek, czyli tą jodełkę po skosie możecie również wykorzystać na przykład z resztek sznurka, które Wam zostają, tak? Popatrzcie, jaki cudny cukiereczek. Szczerze mówiąc, chyba sama sobie zostawię tą torebkę na wakacje. Tutaj oczywiście dziergane dno, pukle i akurat do tego pasowały mi metalowe rączki i łańcuszek metalowy, więc zobaczcie, ile ten ściek daje nam możliwości, nawet chociażby jeśli chodzi o rączki, o paski, o możliwości wykorzystania różnych sznurków. Ja za dzisiaj bardzo serdecznie Wam dziękuję. Mam nadzieję, że widzimy się kolejnym razem. No i co, dajcie znać, czy Wam się podobało. Oznaczajcie nas na mediach społecznościowych, pochwalcie się Waszymi skośnymi jodełkami. Bardzo jestem niecierpliwa Waszych efektów pracy, więc czekam. Cześć!